2 i 1, 2, 3 i... Tak, to już 1,5 roku. No i nadszedł ten czas, wykorzystując sytuację, że jedziemy przez Niemcy, przez następne pół godziny nic się nie będzie działo, jest w miarę pusto. Może sobie podsumujemy rok, a w zasadzie 1,5 roku życia z elektrykiem, z Teslą. Może zaczniesz. Co Ci się podoba, a co nie? Nie jestem gotowa. Ja już zapomniałam, że to jest elektryk. Podoba mi się to, bo za każdym razem jak zjeżdżam z miasta, podłączam auto pod dom i w zasadzie od kilku miesięcy nie bywałam na stacjach benzynowych, a ładujemy się na ładowarkach w sumie tylko na trasie. Tak to korzystamy tylko z prądu w domu. Spoko, przestawiłam się. To znaczy nigdy nie jechałam sama na przykład na trasę bez Szymona, więc też ciężko mi stwierdzić, czy nie odebrałoby mi rozłamu po drodze i nie napotkałabym jakichś przeciwności losu. No tak, ale jest to wygodne. W Polsce trochę trudniej, bo za mało tych ładowarek mamy takich sprężonych, tych Teslowych, bo po tych się jeździ najłatwiej, no bo ona sobie sama wskazuje, kiedy i gdzie trzeba doładować. W Polsce niestety no, musimy szukać ładowarek innych sieci, no bo są one po prostu za rzadko. Jeżeli chodzi o jakieś śmieszne sytuacje, no to oczywiście są tylko ze mną. Zdarzyło mi się kilka razy w tym roku mieć rozładowany telefon w momencie, kiedy byłam na mieście z samochodem i nie miałam ze sobą karty, która działa jak klucz. You serious? W związku z tym był szybki kurs na pieszo do Rossmana. W Rossmanie kupowałam ładowarkę na tak zwany zeszyt. Ładowałam się w Rossmanie, dopiero jak telefon się uruchomił, płaciłam za ładowarkę i mogłam otworzyć samochód, więc no niestety, jeżeli ktoś jest nierozgarnięty, a ja czasami taka jestem, to takie sytuacje też się mogą zdarzyć. Jakbym miała kartę ze sobą, to na pewno nie byłoby takiego problemu, ale byłby inny problem, bo kartę bym zgubiła. Więc... Stop it. Get some help. Odnośnie ładowania, no dla mnie no tak, rzeczywiście to ładowanie w domu to olbrzymi plus. W zasadzie można powiedzieć, że oszczędza się czas, ładując, jeździć elektrykiem w porównaniu do spalinowego, no bo tak naprawdę nie jeździ się na stację co tydzień. Więc no to jest oszczędność czasu i wcale każdy wjazd na stację to nie jest wcale 5 minut, jak każdy mówi, bo sprawdzaliśmy i to jest 20 minut. Trzeba zatankować, trzeba zapłacić, często coś tam się jeszcze dokupuje. Myślę, i to nigdy nie jest 5 minut. I tak największym plusem są finanse i to jest takie najczystsze przełożenie, bo ja do tej pory po mieście do pracy jeździłam autem spalinowym. Na paliwo wydawałam między 1400 do 1600 zł miesięcznie. A teraz przy tej samej jeździe, a nawet myślę, że intensywniejszej, nie wiem, jest to może koszt do 500 zł tak naprawdę. Wiesz co, no akurat to jest samochód elektryczny, więc mamy dużo statystyk. Może sobie podsumujemy rok. Ja mam taki screen z tego roku, na przykład 2024 rok. Tutaj go Wam wrzucę. Widzicie, ten wykres to jest w zasadzie 24 000 kilometrów. Tyle w tym roku przejechaliśmy Teslą. Za 5000 zł. No to chyba nie jest źle, tym bardziej, że zobaczcie, mamy długie trasy. Byliśmy w Szwajcarii w zimę, byliśmy na Sylwestra w Polsce, też zima, też duże zużycie. No lato byliśmy tylko nad Polskim Morzem, nie pojechaliśmy w tym roku za granicę. No i jeżeli widzicie, no to my na ładowanie wydaliśmy trochę ponad 5000 zł.
I to są już wszystkie ładowania na Superchargerach, na Greenwayu i w domu. Po stawce mamy ustawioną 1 zł. Stawka domowa, no bo to mniej więcej tyle wychodzi z tymi wszystkimi dodatkowymi opłatami. Teraz chyba nawet złoty 20 już jest ustawione. I tutaj, jak widzicie na ekranie, porównuje nam oszczędności względem wydatków na paliwo, że zaoszczędziliśmy 7000 zł. A tak naprawdę dużo więcej, bo ja pamiętam, że na samochód spalinowy na diesla, który niby miał palić 7, średnia zawsze wychodziła dychę. W trasie może jakby wolniej jechać, to na 9 zeszliśmy. To było Audi 3-litrowy diesel. A wiecie, krótkie dystanse bardzo często nam pokazywało 12-14 litrów spalone. No i Audi rocznie tankowaliśmy 15 000 lekko. W zależności, czy jechaliśmy w trasę, czy nie. Więc te oszczędności, no to takie są między 8 a 10 000 złotych rocznie lekko. Na samym paliwie. Już nie mówiąc o wymianach oleju, akcjach serwisowych. No my przecież w zeszłym roku już mieliśmy przygodę z autem, z Citroenem C5, 3-letnim. Wymienialiśmy silnik. No. W zasadzie zbliżał się termin końca gwarancji. Mieliśmy wrażenie, że nawet salon chciał, no niestety, brzydko się zachować wobec nas i bardzo to przedłużali w czasie. My zgłaszaliśmy jakieś nieprawidłowości, jeżeli chodzi o silnik przez prawie rok, zanim To przycisnęliśmy. od samego początku były problemy. No, Najpierw pierwsze to było samochód nowy. Samochód nowy z salonu, nie pierwszy nas Citroen, więc wiedzieliśmy, że to jest dość dobry samochód. I w zasadzie już po pierwszych 2 miesiącach zostaliśmy wezwani do salonu na akcję serwisową wymiany pompy wody. Pompa wody chyba była. Pompa wody, ale coś ze sprzęgłem też. I Po coś ze prostu sprzęgłem. odkryli wadę fabryczną i wszystkie samochody, które były wydawane, no nie wiem czy z tego rocznika, czy z jakiejś tam konkretnej fabryki, były cofane i były te części wymieniane, natomiast nasz problem dotyczył w zasadzie samego silnika. Auto po jakimś dłuższym użytkowaniu zaczęło dość dużo oleju zużywać i Brał nam olej. mimo to, że wcześniej też miałam Citroena nowego, to między przeglądami w ogóle nie dotykałam oleju. W ogóle nie było ani razu, chyba mi się nie zaświeciła żadna kontrolka, a tutaj co miesiąc był dolewany przez nas olej, plus regularnie jakieś próby olejowe, według salonu wszystko było w porządku, więc musieliśmy już troszeczkę twardo z nimi zadziałać i finalnie skończyło się na wymianie silnika w zasadzie chyba ze 2 dni przed końcem gwarancji. Więc... No wiesz, zgłoszenie było rok wcześniej, że bierze olej w dużych ilościach. Najpierw próbowali nam powiedzieć, że jest zgodnie z normą, a co nie jest zgodnie z normą, żeby dolewać litr oleju co miesiąc. Co 1000 km. A później to już było dosłownie litr co 1000 km, więc równo z dolewaniem paliwa dolewaliśmy olej, ćwiartkę. Więc bzdura. No i skończyło się na tym, że tak, rzeczywiście wymienili silnik. No i co ciekawe, czekaliśmy na ten silnik, nie pamiętam ile. Kilka tygodni, tam około miesiąca ponad nie mieliśmy samochodu, mieliśmy oczywiście samochód zastępczy. Myślę, że mieliśmy po prostu pecha, na razie jest Nie wszystko mieliśmy okej. pecha, bo w momencie jak tobie wymieniali silnik, to wymieniali 7 silników w tym samym czasie. Tak, był taki rzut, oni nam się przyznali, że czekają na dostawę. Tak, 7 silników wymienili w tym samym czasie. No i zgadnijcie co? Tego dealera już nie ma, zwinął się. Jak Przeszedł odebrać... na chińskie elektryki. Tak, jak pojechaliśmy odebrać samochód, to pani w momencie, kiedy wymienialiśmy się dokumentami, uprzedziła nas, że się zamykają, a my mówimy okej, a gwarancja, bo auto nadal u nas jest, no i zależało nam na jakiejś gwarancji, więc to jest wymieniona część. No to rok mamy gwarancję tak jak na część. Tak. Już nie jest przedłużona jak nowy silnik, tylko po prostu rok Wymiana gwarancji. część. No, a moje Audi? Ja Audi kupiłem używane z Niemiec. I co się okazało, jak poszedłem sprawdzić historię serwisową, no to też miał wymieniony silnik. Przy przebiegu 120 000 kilometrów normalnie był wymieniony silnik. Więc to nie tylko, że Francuz, bo niemiecki duży diesel również. No i ja jeździłem do prawie do 200 000, no i sprzedaliśmy diesla. Tak, ale z tym autem się nic nie działo. Jak ono było u nas, to Tak, nie to działo się prawda. nic. No ale wiadomo, już nie wymieniam oleju tak jak dealer rekomenduje, tylko co 15 000. I jeżeli... Paliwo tylko dobre lałem.
Ale no... Czy to auto przejedzie 500 000? Wątpię. Jeżeli chodzi o Teslę, o patrz, bagażnik tule ma. Aha. Jeżeli chodzi o Teslę, to mieliśmy już przyjemność mieć kontakt z serwisem, tak? Tak. Mieliśmy jedno zgłoszenie gwarancyjne. Zaczęło wydawać jakieś dziwne dźwięki z zawieszenia po lewej stronie. Koła zaczęły piszczeć. No mniej Zaczęło więcej coś to, piszczeć. im szybciej się jechało, tym intensywniejsze było to piszczenie i przy lewym kole, i przy prawym, Więc zgłosiliśmy na gwarancji, no i przyjechał serwisant mobilny. na początku oni nas omówili do Warszawy, ale chyba zobaczyli, skąd my jesteśmy i po prostu uznali, że może wygodniej by było, jeżeli to jest jakaś pierdoła, przysłać do nas serwis mobilny. Przyjechał pan nową Teslą z wyposażeniem ogromnym, super. No okazała się No, pierdółka. jeżdżący warsztat. 20 minut przed dojazdem pana z serwisu zadzwonił do nas, zapytał się, czy może sam otworzyć samochód i czy będzie mógł sam wykonać jazdę próbną, jeżeli nie zastałby nas w domu. Tak naprawdę, jeżeli nie będziecie w stanie być przy samochodzie, taki serwis może całą tą obsługę zrobić bez waszego udziału, jak widać. My akurat byliśmy w domu, więc z chęcią wzięliśmy udział w tej naprawie. Przyjechał do nas bardzo sympatyczny pan, który okazało się, że mieszka również niedaleko. Wykonaliśmy z nim również jazdę próbną. Jak widzicie, zabrał się do pracy. Okazało się niestety, że ze względu na stan naszych polskich dróg wahacze zaczęło obcierać o przednią osłonę. Trzeba było ją jedynie troszeczkę przyciąć i problem został już rozwiązany. Zajęło to może panu około 20 minut. Jeszcze tylko szybka jazda próbna. Jesteśmy już po całej naprawie. Koszt 0 zł. Dodatki. My sporo rzeczy tutaj zmodyfikowaliśmy. Jak widzieliście na pierwszych filmach, zaraz po zakupie Tesli pokazywaliśmy, co nowego zamontowaliśmy w samochodzie. Doszły nam 2 ekrany. Jeden mam przed kierownicą, drugi jest między naszymi fotelami, taki bardziej skierowany w stronę dzieciaków. Z tego tylniego nie korzystamy, chociaż dzieci coś tam sobie majstrują, jak jest. Mogą sobie tam włączyć muzyczkę, która jest tam słuchana, ale to nie da się tak funkcjonować podczas jazdy. Nie, ale tutaj nam podgłaszają albo ściszają sprzęt. Tak. Mogą kontrolować przednie. Natomiast dużo osób się pytało, jak tam sprawdza nam się ten ekran, który mam przed kierownicą. Sprawdza się super, nam się przydaje, bo my jeździmy na 2 mapy. Na dużym ekranie mamy klasyczną mapę, nie wiem, na przykład z Google, a z przodu mamy taki informacyjny typu Waze czy jakiś Janosik. Możecie sobie Janosika zrobić. My akurat jeździmy na Waze, no bo my jeździmy tym autem często za granicą. Tak. I ten Waze działa za granicą, w związku z tym. No widzicie, fajnie. na tym odcinku teraz co ja widzę, jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 innych użytkowników, więc no jest duża szansa, że ktoś wciśnie jakieś Coś ostrzeżenie zgłosi. typu dziura, typu fotoradar, typu policja, typu wypadek, roboty drogowe. Także mamy takie ostrzeżenia w czasie bieżącym o sytuacji na drodze. No, pewnie uratowało nam to dupkę parę razy. Używamy od lat i wszystkim polecamy. Naprawdę fajna sprawa. No i generalnie no, ten ekran wczoraj wieczorem zauważyliśmy, że jest naprawdę dobrej jakości. Jest w zasadzie nawet wyraźniejszy niż ten oryginalny Teslowy. To nie jest żaden OLED, to jest LCD, ale fajnej jakości. No i my z niego korzystamy, głównie mamy ustawiony skrót, automatyzację na telefonach. W momencie, gdy nasz telefon łączy się z samochodem, no to zadziała skrót, który odpala nam automatycznie Waze'a. Czyli coś w stylu tego stacjonarnego Janosika, którego montujecie sobie na stałe w aucie. No i dzięki temu macie pewność, że za każdym razem wsiadając do auta odpala Wam się Waze. No i wiecie, gdzie panowie stoją. I nie stracicie prawa jazdy. No, na przykład. Co z tym ekranem? No, mamy podłączoną przednią kamerę do niego. Przydaje się. Wczoraj na przykład wyjeżdżaliśmy z parkingu, gdzie totalnie nie było widać, co jedzie ulicą między 2 samochodami. No to
kamera się przydała. Hania, zobacz, konik przed nami jedzie. Jeden minus tej kamery, że w zasadzie ona powinna mieć możliwość wyzwalania z przycisku, z rolki na kierownicy. Niestety to nie działa. Pisałem do supportu, mówią, że no niestety w europejskich autach nie ma tej funkcjonalności, więc to nie działa i chyba nie będzie działało. Przednia kamera tylko załącza się przy ruszaniu, w momencie przełączeniu wajchy na drive. Wtedy się włącza i tak do 30 km na godzinę. Lub czasowo, myślę, że po czasie też się wyłącza. Więc jeżeli chcecie skorzystać gdzieś wyjeżdżając, niekoniecznie ruszając, no to trzeba wrzucić na parking i dopiero na drive. W ten sposób. Co do ekranu, aktualizacje te takie przez internet nie działają. O czym się dowiedzieliśmy, bo przy dużej tej wiosnowej aktualizacji Teslowej niestety funkcjonalność ekranu została zepsuta. Nie pokazywał ciśnienia w oponach, nie pokazywał stanu naładowania baterii. Co tam jeszcze nie pokazywał? Coś jeszcze chyba było. Poczekaj chwilę. Zgłosiliśmy do supportu i wysłali nam mailem plik aktualizacji. No i przez kartę, przez złącze USB aktualizowaliśmy ekran, więc dalej działa. Wiem, że inne marki niestety poległy. Także dużo osób na forum czytałem, które kupiły z AliExpress. No niestety ich ekrany już nie działają. Ten działa, dlatego no, proponujemy naszego dealera. Mamy zawsze kod zniżkowy 30%. Jak ktoś ma ochotę kupić, no to zawsze można korzystać z naszego kodu. Kierownica. Powiedz, co myślisz o kierownicy? No, ja jestem teraz zakochana, ale musiałam się długo przestawiać. Ona jest, nie wiem, ja nie wiem, czy ona jest szersza niż ta klasyczna, nie mam zielonego pojęcia, ale były takie momenty, gdzie jak chciałam złapać ją na górze, co zdarzało mi się przy okrągłej kierownicy, no to łapałam po prostu powietrze, ale już się przestawiłam i jest bardzo wygodna, kosmiczna, zwraca uwagę, dużo osób się nas pyta, jak ona się sprawdza. Wymienialiśmy ją od razu w zasadzie, nie? Bo ona już przyszła razem z Teslą. Tak, no bo kupując Teslę wydawała nam się bardzo goła, wiedzieliśmy, że na pewno będziemy kupować ten ekran, no bo wiecie, my używamy z HomeKita w domu i przez ekran otwieramy sobie garaż, więc no wiedzieliśmy, że będziemy potrzebować ten ekran. No drugie, że tak pusto strasznie tu było z przodu i to głupie było odczucie. Tym bardziej to takie patrzenie na prędkość z boku, no do dzisiaj się nie przekonuję do tego rozwiązania, jednak oczy trzeba zdjąć z drogi, żeby spojrzeć na prędkość. No nie jest to do końca dobre rozwiązanie moim zdaniem. Także no wiedzieliśmy, że chcemy ściętą kierownicę od samego początku, no bo wiedzieliśmy, że będziemy montować ekran. I przy tej kierownicy no nie mam zasłoniętego ekranu, widzę cały ekran. Cały czas widać cały ekran. Chwilę trzeba było się na początku przyzwyczaić do niej, no bo rzeczywiście tej górnej części kierownicy nie ma, no ale to trzeba tak mentalnie się przestawić, że no wyobrazić sobie, że jest to jednak kółko bardziej z ostrymi rogami i jest po prostu osadzone trochę niżej. Dalej można złapać od góry, tylko nie centralnie od góry, tylko z boku, z góry. I tak często ja podróżuję, kładąc sobie normalnie rękę od góry i sobie kontroluję samochód. No, układ kierowniczy w Tesli jest bardzo wrażliwy, więc no, fajnie nam się to sprawdza. Co do kierownicy jeszcze, wcale nie była droga. No i zawsze było to moim marzeniem mieć taką kierownicę. Kto oglądał Knight Ridera z Davidem Hasselhoffem, ten wie. Kit i te sprawy. Jeszcze odnośnie kierownicy, no obawiałem się parkingu, że będzie niewygodnie, no ale tak jeżeli ktoś się przypatrzy, to tak naprawdę skręcamy tylko pół obrotu. Nie jest to Cybertruck, że rzeczywiście pół obrotu to jest pełen skręt kół, ale no wygodne. Da się przyzwyczaić do kierownicy. Nie wiem, myślę, że jeszcze warto powiedzieć o białych siedzeniach, bo to był temat, który mnie przeraził. Ja nie wiedziałam, że
że Szymon zamówił Tesla z białymi siedzeniami, więc byłam przerażona i miałam czarne scenariusze, natomiast one są bardzo łatwe, znaczy odporne na wszystko. My nałożyliśmy jeszcze, i to widać też na pierwszym odcinku chyba, taką powłokę ceramiczną. Ona naprawdę starczyła nam na wiele miesięcy i te siedzenia w ogóle nie przyjmowały brudu. Teraz jedyne miejsca, gdzie ewentualny brud się pojawia, to fotel kierowcy, szczególnie w sezonie takim chłodniejszym, kiedy ja jeżdżę w płaszczach, w kurtkach, to faktycznie trochę ta skóra farbuje, ale to się łatwo usuwa nawet zwykłą gąbką magiczną. W związku z tym nic się nie dzieje z tymi siedzeniami. Jeżeli chodzi o odłożenie czegoś ciężkiego czy ostrego, ja złapałam się kilka razy na tym, że jak podniosłam coś, co nie powinno leżeć na siedzeniu, to zostawał odcisk, natomiast ona szybko wracała do swojej pierwotnej postaci. Jeżeli chodzi o dzieciaki, też nam nie zniszczyły nic. Brudziły parę razy, tak, ale mokra to jest... ścierka i schodzi. Oczywiście. Pamiętajmy, to jest wegańska skóra, czyli po naszemu cerata, bardzo przyjemna w dotyku, bardzo wysokiej jakości. Minus odnośnie siedzeń w sezonie letnim, mimo to, że przecież w samochodzie jest ustawiona klimatyzacja, no ja czasami się przykleję do tego, w sensie dusi mi się skóra. Te fotele nie są wentylowane i to było coś, co w zasadzie dosyć szybko zauważyliśmy, bo chyba od lipca mniej więcej i my od razu pojechaliśmy na wakacje, nie? Mieliśmy tego Eurotripa, więc od razu widzieliśmy, że to jest jakiś tam minus, ale w zasadzie w pozostałych miesiącach wcale nie jest to uciążliwe. Jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o jakieś wymienione elementy, my cały tutaj przód przyciemniliśmy. Oryginalnie na kokpicie mieliśmy taką, mam wrażenie, że nie wiem, jakąś metalową listwę, białą, ona też była biała, raziło mnie to mi się nie podobało w ogóle. Tutaj z boczku też to było. My nakleiliśmy taką karbonowe nakładki. Takie nakładki. Z prawdziwego karbonu. Tak, mieliśmy jeszcze tutaj na dole srebrne wykończenie, też takie jakieś, nie wiem, Plastik zwykły, plastikowe pewnie by się może. to zaraz porysowało i nakleiliśmy. Ale było za jasno, my nakleiliśmy coś w stylu takiej alkantary i z tyłu też na siedzeniach, nie pamiętam jak jest oryginalnie, chyba taki plastik był czarny jest, no. I nałożyliśmy takie pokrowce, ponieważ no, dzieciaki tam dają czadu z butami. Zakładam, że na pewno nic by się z tym plastikiem nie stało, natomiast to też tak trochę zmatowiło tą przestrzeń i wygląda to fajnie. Z tyłu nakleiliśmy taki mały spoilerek, tak? Jak to się nazywa? Lotkę taką, ale to jest już jakieś tam... To są takie męskie, myślę, potrzeby. To jest dla Ciebie, żebyś łatwiej odnalazła samochód na parkingu. Bo jednak tych białych Y jest dość dużo. Jest dużo i zdarzyło mi się ostatnio podjąć próbę włamania do obcego samochodu i patrzę na ekranie, włączyło się, wiesz, monitor, znaczy jak to się nazywa? Że Cię nagrali. Że mnie nagrali, a ja mówię, kurde, przecież mam telefon, może rozładowany znowu, ale okazało się, że nasza Tesla stała obok, więc... No, także tak, klasyczek, personalizacja jest potrzebna. Minusy, chociaż nie wiem, czy to minusy, bo to mnie drażni. Ludzie zwracają uwagę na ten samochód i zakładam, że na wiele elektryków, może na Teslę. Mieliśmy kilka sytuacji nieprzyjemnych. Jeżeli chodzi o dzieciaki, to zostało uwiecznione na kamerach, że dzieciom ten samochód się nie podoba. W większości drażni. się podoba, ale są Pokazują swoje uczucia względem tego samochodu bardzo brutalnie, bo potrafią opluć samochód po prostu i my później mamy takie filmiki w historii. No to jest coś, co mega drażni. Ja mówię, ja się cieszę, że raz miałam taką sytuację, że dzieciaki szły przed samochodem, nie widzieli, że ja siedziałam w środku, no to przyznam szczerze, że ciężko było mi się pohamować. Musiałam włączyć zdrowy rozsądek do tego, żeby się opamiętać. Mi się wydaje, że to wiesz, nie jest wina dzieciaka, tylko jego To jest kwestia rodzica. wychowania. To jest wina jego rodzica. Nie rozumiemy tego, bo aut stoi na parkingach zawsze bardzo dużo, to są bardzo różne samochody, a jednak reakcja na takie auto, wiecie, to jest taka, nie wiem czy użyć tu słowa zazdrość, nie mam zielonego pojęcia, bez sensu, bo na parkingach stoi masa lepszych, fajniejszych samochodów, to jest po prostu kolejny jakiś tam elektryk, nie wiem, nie rozumiem tego, to jest przykre po prostu i to tak pokazuje taką czarną stronę tego parę wszystkiego. razy się zdarzyło, ale tylko w Polsce. Tak. Niestety.
Ale na przykład ludzie zaglądają, widać to na nagraniach. Super jest to, że tu jest tyle kamer i faktycznie to się wszystko zapisuje. My nie siedzimy w domu przed telefonem i nie sprawdzamy każdego nagrania, natomiast czasami coś nam wpadnie w ręce. Teraz ja sprawdzam. Teraz ty sprawdzasz? Po ostatniej aktualizacji w końcu mam powiadomienia w telefonie, w aplikacji i w telefonie można sprawdzić w końcu wszystkie nagrania z No danego tak, dnia. ale no nie, ja na przykład nie marnuję tak swojego czasu na takie No to rzeczy, jest, ale wiesz, faktycznie 2-3 można, nagrania dziennie to. faktycznie można coś W wyhaczyć. ten sposób wyhaczyliśmy tego dzieciaka. dzieciaka. No. Nie wiedziałabyś. Nie. Nie wiedziałabyś. Także no. Taka rzecz. Minusy. Ja jeden mam minus. Poważny dla tego modelu. Zawieszenie. A, no tak. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby tego typu samochód miał tak twarde zawieszenie. Nasze auto to jest Y Long Range. W zasadzie podobno ma dość miękkie na ten Nie rocznik. wiem, czy słowo twarde to jest dobre, jest sztywny po prostu. Wiesz co, to jest samochód rodzinny, gdzie jeździsz w trasy. Nie powinno być tego czuć, co tutaj przejechaliśmy. No tak. On powinien nad tym przepłynąć, a tu jednak czuć. Każdy Tak. Dla- ustąp, każdą wyrwę w drodze czuć. I ja wcześniej jeździłam Citroenem C5, jak już wspomnieliśmy i przyznam No, szczerze, to no jest płynęło. różnica ogromna, mnie szlak trafia. Ja już nawet nie porównuję do, wiesz, pneumatyki w Audi, jak mieliśmy, no bo wiadomo było, że będzie gorzej, no ale do C5, gdzie ma no zwykłe zawieszenie, No i niestety nasze drogi w naszym mieście. no tak, no i Dają polskie siadę. drogi, te takie miejskie, bo autostrady są ok, poza jednym odcinkiem w Polsce to się przyjemnie jeździ, ale po mieście w niektórych momentach, no to jest dramat. To auto nie powinno mieć takiego zawieszenia. Wiem, że są alternatywy, można wymienić to w zasadzie w niedużym koszcie. No pytanie, co z gwarancją, tak? My mamy 8 lat gwarancji, 4 lata na wszystko. Myślę, że jak upłyną to 4 lata, to na pewno wymienimy to zawieszenie, no bo jest nieprzyjemne, no nie powinno tak być. To nie jest samochód wyścigowy, chociaż osiągi ma takiego samochodu, naprawdę dobre, tym bardziej, że my jeszcze dokupiliśmy Boosta, bo było nam mało. To naprawdę osiągi ma niesamowite, reakcja na gaz natychmiastowa. Z kolejnych plusów, nie wiedziałem, że to tak będzie, ale uwielbiam jazdę jednym pedałem. Ja Dla też. mnie to jest przeskok. Ja Tak jak też. się przesiadłem do automata i nigdy już bym nie wrócił do manuala, to samo jest z jazdą jednym pedałem. No, To jest jest po super. prostu cudowne. Cudowne. Mi na wymyśl- początku, to znaczy ja dosyć szybko się przestawiłam, ale mnie i tak wszystkie rzeczy przerażają. Zaraz przerazi mnie kolejne, jak wjedziemy do Anglii. Myślę, że to będzie dobry content na YouTube. Nie no, masz doświadczenie. Mam doświadczenie, bo byliśmy na Cyprze i tam faktycznie pierwszy raz prowadziłam samochód, no w zasadzie na takich samych zasadach jak w Anglii, tak? No, tam było gorzej, no bo miałaś kierownicę po prawej stronie. Tu chociażbyś miała kierownicę po lewej. No tak. Miałam kierownicę po lewej, Tu ale będzie łatwiej. zresztą to też jest uwiecznione na którymś odcinku z Cypru. Jest, zapraszamy. Więc Tutaj zapraszamy, go damy. no. To był mój Albo pierwszy tu? raz, ale myślę, że dzisiejszy wjazd do Anglii będzie taki sam. W tym roku, parę miesięcy temu kupiliśmy też bagażnik na rowery. Super, chyba będziemy mieć z tego radochę. No wiesz, no w ogóle auto jest bardzo pakowne. Ten z tyłu bagażnik jest dość duży, a ta miska pod bagażnikiem jest olbrzymia. Ja tam mam całą teraz wsadzoną walizkę, taką średnią kabinówkę, plus miejsca z boku jeszcze napchałem trochę rzeczy. Bagażnik z przodu też jest całkiem pojemny. Mamy wszystkie buty tam, lodówkę. No bo tak, jedziemy z wędlinami jak zwykle. Plusy, minusy. No białe, brudzi się. Nie mam wrażenia, że to jest najbrudniejsze auto na parkingu, ale no Naprawdę? zawsze miałam białe, więc to nie jest... Nie, moim zdaniem białe mało się brudzi. Czarne. Nigdy więcej bym nie chciał czarnego auta. Odnośnie jeszcze mycia samochodu, to jak się nazywają te listwy nad drzwiami? One idą przez całe auto. One po myjce zostaje chyba jakiś środek chemiczny. To w każdym aucie, bo To odradza się wiem. jeżdżenie na tą chemię, na tą pianę, Aha. bo to wyżera To gumę. znaczy to nie wyżarło, to trzeba wypolerować, tak mi się Myślisz? wydaje, bo zostały takie kropki jakby po płynie do pukania naczyń na przykład. Jak ja pojechałem na swoją myjnię ręczną i oni to zobaczyli, Ale oni to mówią, dotarli. Dotarli to? Tak. To dotarli. Myślę, że po Oni mi myciu powiedzieli, trzeba że to nawet mycie. kapsle nam wyżarło, żeby nie jeździć na tą chemię w ogóle.
No nie jeździmy na myjnie automatyczne, bo tam są szczoty i boimy się, że porysuje po No prostu wiesz, lakier. no bo to nie jest białe auto, tylko perłowe, no ten lakier jest naprawdę ładny. Nie wiem, kto się naśmiewa z tego koloru, to jest bardzo ładny lakier, to wcale nie jest białe auto, tylko perłowe. O, no, jedzie kolejna Tesla identyczna, widzisz, też ją ma. O, Jakieś zwierzątko. no i widać po nim, że jednak jest też twardsza. Zobacz, Passat Skacze przeleciał, cała. tak, Tak, Passat skacze, przeleciał, jak a żaba. ona Mhm. podskoczyła. No jest to zawieszenie niestety za twarde. Moim zdaniem zbędne. A teraz może niech się wypowie koleżaneczka. Hania, co Ci się podoba w Tesli? Mi się podoba Szklany dach. Olbrzymi. że, Nie? co tutaj ten, na kabelek, Normalnie. na kabelek tutaj jest taki utwór i ten taki ekran z tyłu, A, ten ekran z tyłu. A do czego używasz tego ekranu? żeby przyciszyć muzykę i tak, która mi się nie podoba. Aha, czyli nam przeszkadzać. No, auto ma dużo złącz USB-C, więc dzieciaki to lubią. Ekran z tyłu. Myśleliśmy, że będą oglądać tam YouTube'a, Netflixa. Nie, jednak wolą tablety. Do klamek musiałam się przyzwyczaić. Tak, klamki. Denerwowało mnie to. Wygląda to fajnie i teraz jest ok, ale każda osoba, która do mnie na przykład wsiada pierwszy Jest raz, problem. to jest problem. Ja od środka otwieram, ja się też nie dziwię, że to też może trochę ciężko rozkminić, jak to powinno się nacisnąć. O ile się już kciukiem dociśnie, to oni myślą, że to się już otworzy, więc to też tak nie No odskakuje, wygląda. jak ciśniesz kluczem. No to tak, ale odskakuje. musisz złapać, musisz No palce trzeba. tu wsadzić i pociągnąć. Nie? No, ja to mówię, że to jest pierwszy test na inteligencję. Kogo wpuszczasz do auta. No, klamki tak, nagłośnienie super pod względem muzycznym. No całe technologicznie jest tak zaawansowane auto, że to jest duży przeskok. Nawet od, wiesz, BMW czy Mercedesa nowych. Naprawdę te wszystkie rozwiązania są intuicyjne. Tutaj wiesz, no nie ma co narzekać, że wszystko jest w ekranie, bo w zasadzie ustawia się raz i to już jest ustawione przez cały czas. Z komend głosowych w zasadzie nie korzystamy, albo bardzo rzadko. No to wszystko jest intuicyjne i automatyczne. Chcę jeszcze dopowiedzieć, że ustawiając odpowiednią temperaturę w aucie, ona się zapisuje. W związku z tym, jeżeli jest za chłodno w samochodzie, dogrzewa kierownicę, dogrzewają się same siedzenia, my nie musimy już nic innego regulować. Auto bardzo szybko się nagrzewa i bardzo szybko się chłodzi. Pamiętajcie, że byliśmy we Włoszech, gdzie były bardzo wysokie temperatury i ze względu na to, że mamy Y, ta szyba jest dosyć wysoko, faktycznie to słońce daje czadu, natomiast my mieliśmy przez całą jazdę ogromny komfort. Dodatkowa opcja, z której ja korzystam i ona mi się przydaje, chociażby teraz, jeżeli rano są przymrozki, ja będąc w domu jeszcze na aplikacji włączam odszranianie samochodu i faktycznie podchodzę do auta, a jest wszystko już odlodzone, że tak powiem, żadne uszczelki nie zamarzają, klamki normalnie się otwierają, więc jest to fajna opcja, z której ja często korzystam. Wycieraczki. No nasze chyba się zużyły po tym roku. No tak, musimy wymienić. To znaczy niby zbierają, ale coś jest nie tak. Ta szyba się zachowuje jakby jakaś Jakby była powłoka tłusta, ale została. mnie się wydaje, że rzeczywiście te Może pióra się zużyły. już są chyba do wymiany, ale chodzi o automatykę mi chodziło. Było bardzo źle, jest lepiej, ale nie jest idealnie. Ale to też po jakiejś aktualizacji jest tak, lepiej. po kilku. A, i jeszcze była aktualizacja dotycząca świateł, nie? No, światła teraz czyli są matrixowe. Jak i jedzie ktoś naprawdę z super. naprzeciwka, to on kieruje trochę światła na pobocze. Wycina, żeby nie Wycina, oślepiać. żeby nie oślepiać. Wycina auto w sumie. Skręcają światła, jak się skręca. Mhm. Także podążają za kierunkiem kierownicy. Nie, światła naprawdę poprawili i są rewelacyjne. Nie oślepiają. Myślę, że znowu była aktualizacja i widzę, że są ustawione trochę niżej. Bo na początku, po tej pierwszej, jak włączyli matrixy, to tiry oślepialiśmy, bo parę razy nam mrugnęli z przeciwka, czyli jak był tir za barierką od autostrady i kabina jego była wyżej, no to go oślepiało, ale teraz widzę, że już to naprawili i już ich nie oślepiamy. Niżej są chyba ustawione po prostu, zwłaszcza lewe. Jeszcze z minusów, chociaż nie wiem, czy to jest minus, jeżeli ktoś jeździ na przykład na wakacje na kilka samochodów, a my mieliśmy raz taką okazję jechać nad morze na Sylwestra na 3 samochody, Aha. czy 4,
w sumie, nie pamiętam. 3. W tym 2 spalinowe i nasze, no to faktycznie my dojechaliśmy znacznie później niż pozostałe osoby. No byliśmy po prostu nastawieni, że nigdzie nie ciśniemy. Jeszcze trafiliśmy na bardzo duży wiatr, w związku z tym zużycie prądu było, no zaskoczyło nas tak negatywnie. Dojechaliśmy ze 2 godziny po wszystkich w sumie, Tak, utknęliśmy na tych ładowarkach. Mieliśmy jechać z jednym ładowaniem, oni też się raz tankowali, a wyszło na to, że się ładowaliśmy 3 razy. I nasza podróż nad morze trwała o 1,5 godziny dłużej przez ładowania. I z kim bym nie rozmawiała, opowiadając, że na przykład gdzieś jedziemy, albo nawet teraz, że jedziemy do Anglii na święta, to wszyscy ale Teslą i wszyscy tacy zniesmaczeni, zszokowani, ale po prostu trzeba się na to nastawić. No tak jak wstajemy, tankujemy samochód na zwykłej stacji benzynowej, tak jak musimy się zatrzymać na kawę, herbatę, tak my faktycznie robiąc postoje na ładowanie, wtedy załatwiamy te potrzeby, więc no to musi być przemyślane. Nie jest to aż takie uciążliwe. Nie jest to uciążliwe, a powiem Trzeba chyba duży plus, że my chyba jesteśmy w stanie być za kółkiem w Tesli dłużej niż w samochodzie spalinowym. Ja na przykład po całym dniu jechania autem spalinowym, jak się kładłam na noc, to słyszałam ryk silnika. Ja tak miałam przynajmniej, a teraz mnie nie męczy to, mi nic nie szumi w głowie. No teraz słychać ten samochód, ale no Słychać opony. mniej, tak, Silnika nie słychać, ale słychać opony. Teraz jedziemy po betonowej autostradzie, no to rzeczywiście jest słychać. głośniej, ale przez to, że my mamy co jakiś czas wymuszone postoje 20-30 minutowe, możemy wysiąść, napić się kawki, herbatki, nawet coś zjeść, czy pójść do toalety. Albo obejrzeć odcinek na YouTubie, albo serial. Ale tak, to pomaga. Coś, co mnie korci, chociaż nie wiem, czy Ciebie w ogóle to ciekawi, jak się śpi w samochodzie, no bo tutaj można się przespać. Tutaj W ogóle mnie to nie u Daniela Grzyba, przecież oni spali wielokrotnie w samochodzie, nie? Mają chyba nawet jakiś z tyłu rozkładany materac, ale Ty byś się wściekł, to ja z Hanką najwyżej. Zupełnie mnie to nie ciekawi, Nie, a tym mnie bardziej, ciekawi. że jak my jedziemy, to jest załadowane całe auto. Teraz pomyśl sobie, że musisz wystawiać te walizki i co z nimi zrobisz? A po co tyle zapakowałeś? Aha. Kolejna ciekawostka, ja też musiałam się do tego przyzwyczaić. Jeżeli jadę z kimś i wysiadam z samochodu na przykład do sklepu, to bezpiecznie jest włączyć tryb tak zwanego psa, ponieważ wtedy... Kogoś zostawiasz w aucie. Tak, jak kogoś zostawiam w samochodzie, bo zostawiłam kiedyś babcię z Hanią i babci zrobiło się gorąco i otworzyła drzwi i ja usłyszałam alarm, będąc w Rossmanie biegłam, babcia stan przedzawałowy. Hanka zdezorientowana, a ten alarm nie chciał się wyłączyć. Ja od razu powiadomienie na telefonie, że jakaś tam próba włamania. Później chyba z Asią też była taka sytuacja, nie? Że włączył się alarm, ale ona chyba zamknęła drzwi i on się chyba... Czy Ty wyłączyłeś wtedy, pamiętam, na telefonie, mi się wydaje. Więc teraz faktycznie korzystam z tego trybu psa. Jak jedę na myjnie, włączam tryb myjni. To znaczy, to się wiąże chyba tylko z tym, że on dociska szyby, mi się wydaje. Bo ja siedziałam w samochodzie, jak Ty teraz mówisz, samochód. Aha. Włączyłam tryb myjni, to dociągnęło szyby do góry. Aha. I Nie wiem, tylko co to. tam I no nie wiem, no jeżeli byś był na jakiejś myjni, gdzie tym autem trochę tam trzęsie, to może się alarm po prostu dzięki temu nie załącza. Czyli podsumowując, wróciłabyś do spalinowego? Czy wróciłabym? Nie wiem. Nie jest tak, że już teraz tylko elektryki. Nie, ja jestem elastyczna. No wiesz, to no, nie ale jest biorąc problem, pod ale- uwagę awaryjność dzisiejszych samochodów spalinowych, z każdym ostatnie samochody, każdy miał problemy. Myślę, że to się już nie poprawi. To się Taka nie poprawi. To myśl- rzeczywiście mniej rzeczy jest, które mogą się zepsuć. Nie powiem, że się nie zepsują, bo się mogą. Albo pierdoła, no wiadomo, baterie może się uszkodzić, jeżeli ktoś nie używa odpowiednio. Może być wada fabryczna. No, na pewno plusem jest to, że te samochody mają naprawdę długą gwarancję. O czymś to świadczy. Jest rzeczywiście dużo mniej rzeczy, które mogą się zepsuć. No, silnik elektryczny znany jest nam od lat. Jest to proste. Nie ma tych wszystkich trybików, smarów, ciśnień, podciśnień, tych sensorów, tej elektroniki, wiesz, dziesiątki tysięcy części, śrubek, nakrętnych. Wracając do tego, czy chciałabym mieć kolejne auto elektryczne czy spalinowe, to
No taki temat dość kontrowersyjny, może już nieaktualny, natomiast pojawiła się, znajomi też rozmawiali ze mną na ten temat, jak kupiliśmy Teslę. To było po wybuchu wojny na Ukrainie i wtedy wszyscy dochodziliśmy do wniosku, że mając na przykład 2 samochody w gospodarstwie domowym, ja nie chciałabym mieć chyba 2 elektryków. A Tak mi się dlaczego? wydaje. Chyba bym wolała jednak mieć jedno spalinowe auto, ale mówię, no temat jest raczej Na jaką nieaktualny. ewentualność? No wiadomo jaką ewentualność. U nas w Polsce Wyjazdu? też była taka napięta atmosfera przez ileś miesięcy. No i i też, ktoś mądry zauważył, że były braki paliwa. Na przykład teraz po huraganach w Stanach nie było paliwa na stacjach. Ludzie nie mogli wyjechać, No tak. a prąd w gniazdkach No był. tak, ale wiesz, sytuacja, no ale to już mówię, to jest nieaktualne raczej, to jest już taki, wiecie, hardcore i rzeczy, o których mało kto mówi i myśli, natomiast wiesz, mając auto spalinowe w sytuacji krytycznej, jeżeli wiesz, że taka sytuacja może się zbliżyć, ładujesz, wiesz, masz zapas paliwa w kanistrach na przykład, no A jak można nie masz? sobie no to nie masz, natomiast no i myślę, że trochę łatwiej jest się przygotować mając auto spalinowe, po prostu. A, to już myślę, taka sytuacja bardzo ekstremalna. Auto nas mile też zaskoczyło jeszcze, ale myślę, że my to mówiliśmy na filmiku, jak jechaliśmy do Włoch, chyba z Austrii, tak? Do Włoch i mieliśmy Tak. pokonać góry. Aha. Słuchajcie, było takie wysokie pasmo górskie. My mieliśmy mało baterii wtedy, a ładowarkę pokazało nam dopiero za tym pasmem górskim i jeszcze pokazało nam taki nierealny stan baterii, jakby po dojechaniu na ładowarkę. My I my rano nie z wiedzieliśmy- hotelu wyjechaliśmy, było chyba 30%. I mieliśmy naprawdę dużo do przejechania i on nam nie kazał się nigdzie ładować. No i byliśmy w szoku. Nie. O co chodzi? Tak, i w zasadzie to zużycie po tej trasie on pokazywał na parę procent, my nie wiedzieliśmy o co chodzi, ale okazało się faktycznie, że jak zjeżdżaliśmy z góry, on się ładował po prostu. On się ładował, nie potrzebował dużo energii. No. Z palinowym niby też tak jest, no ale myślę, że nie aż w takim wymiarze. Ale jak byśmy tutaj. tego nie przeżywali, ja bym się chyba nie stresowała z palinowym jadąc, a tu? No tak, z no dziećmi na bo pokładzie. ciągle jest takie przekonanie, że stacje benzynowe są wszędzie. Co się okazuje, tych ładowarek jest więcej niż stacji benzynowych już obecnie. I Niekoniecznie w Polsce, ale- Nie, w Polsce też. Tylko, że no jest w Polsce problem taki, że one są bardzo wolne. No, są to takie zwykłe pod sklepami ładowarki, takie wiesz, że naładowanie baterii trwa 6 godzin. Tak? Coś, co mi się podobało jeszcze, ale chyba to już jest nieaktualne, to swego czasu były ładowarki darmowe na Lidlu, takie na No. pół godziny, ale chyba już wszystkie są płatne. Nie Już są jestem płatne. pewna, przynajmniej te, z których my ewentualnie korzystaliśmy, bo ja robię zakupy w Lidlu często i dla mnie to byłoby super. To było móc fajne, się bo u nas podładować. akurat było mało ludzi koło naszego Lidla i za każdym razem jak jechałeś na zakupy, ekstra 100 km doładowane w samochodzie. Będąc, wiecie, pół godziny, 40 minut w Lidlu, to było super. Ale no wiadomo, no, musieli z tego zrezygnować, bo my korzystaliśmy w zasadzie za każdym razem. Jazda za darmo, no. Z palinowym tego nie ma. Kiedyś rozdawali paliwo? Chyba nie. No następna fajna rzecz, no ciągle jeździmy, wiesz, omijamy korki buspasami. Ciągle mamy darmowe parkowanie na miejscach parkingowych miejskich. To też No to super. jest bardzo duży plus, bo ja jeżdżę po ścisłym centrum. No, No ale parę razy zdarzyło Ci się nie zapłacić, okazało się, że to był ale parking okazało prywatny. się, słuchajcie, że był parkomat, który był bardzo podobny do takiego miejskiego i faktycznie, no jak już później się tak skupiłam, przyjrzałam, to była informacja, że to jest prywatna firma. Natomiast no jadąc samochodem też ciężko się może wczytać w takie informacje, czy to jest prywatna, czy nie. Jeżeli ja widzę, że to wygląda tak jak miejski parkomat, to po prostu No stawałam. tym bardziej, że to jest parking Pod urzędu urzędem miejskiego. miejskim, w związku z tym faktycznie dostałam jakiś czas temu Mandat. mandat. 100 zł, myślę, że sporo, nie? No ale porównując ile zaoszczędziłaś na parkingach przez rok, no to jest mała suma. No tak, ale no taki Bo głupi ty babol. potrafisz, Myślę, wiesz, 30 zł dziennie wydać na parking. myślę, że nawet takie firmy prywatne no też powinny już traktować te elektryki. Nie, to pójdzie w drugą stronę. To pójdzie, aha, no. Miało być do 26 roku tylko za darmo, ale chyba przedłużą o rok. No jednak tych elektryków jest ciągle za mało. No bajerki różne, typu wydawanie różnych dźwięków z tego samochodu z aplikacji, no ale to są już jakieś tam Bzdurki. takie pierdółki dla gadżeciarzy może bardziej, czy jakaś zajawka dla dzieciaków.
No, Po generalnie mieście na razie- super, na razie po mieście mamy super, dobre. podoba mi się to, ale mówię, no ja przejeżdżam tyle kilometrów, że ja po prostu wieczorem zjeżdżam, podłączam do Gniazdka i tyle, i rano wsiadam i starcza mi to, w ogóle nie ładujemy się w mieście na ładowarkach. Poza Gdzieś- tym my mamy zwykłą ładowarkę, taka jak przyszła z autem po 220, nie instalowaliśmy nic szybkiego, bo w zasadzie nam niepotrzebne. No. A jeżeli Codziennie wieczorem jak człowiek podłączy auto, to rano znowu ma 80%. A jeżeli ładuje. chodzi o trasy, nie jest to upierdliwe. Trzeba to przemyśleć, wiedzieć, że się jedzie elektrykiem. Jest trochę inaczej, idzie się przyzwyczaić, wolniej się dojedzie, no nie oszukujmy się. Porównywalnie niby, no może troszkę wolniej. No te przystanki są wymuszone częściej, ale mi się wydaje, że to jest na plus. Ale na duży plus taki, że nie dojeżdżamy z Tyranii. My na Tak. raz zrobiliśmy Szwajcarię, też w to trochę wątpiliśmy, no bo z dzieckiem, no bo ładowanie albo coś tam. Zima, Ale góry. dojechaliśmy i nie byliśmy wykończeni. Tak, po prostu tak Mimo, jakbyśmy że wysiedli z spędziliśmy w samolotu. aucie, nie wiem, 12-15 godzin, nie pamiętam. No coś takiego. Ale długo. Na szczęście w tym momencie zadzwonił telefon, bo moglibyśmy o tym gadać chyba jeszcze godzinami. Dajcie znać w komentarzach, czy taki odcinek Wam się przyda. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy do komentowania. Z chęcią w kolejnych odcinkach odniesiemy się do tego, jeżeli coś Was ciekawi, a jeżeli macie elektryki, jesteśmy ciekawi Waszego zdania na te wszystkie tematy. Do zobaczenia.